Witam, mamy 3 stycznia 2024 już rok i ponieważ jest koziorożec, koziorożec jest jakby tym najbardziej istotnym miejscem, bo jest miejscem kariery. Dlatego chciałbym dzisiaj konferować o świadomości, o rozwoju królewskiej wiedzy. Królewska wiedza przede wszystkim polega na tym, żeby lansować siebie lub właściciela kosmogramu. Oczywiście, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób odczytujemy ten kosmogram, w jaki sposób go interpretujemy, w jaki sposób jesteśmy zobowiązani wobec tego wszystkiego, co nazywamy w pewnym sensie szczęściem. Nie każdy jest tak zbudowany, że ma, jak to opowiada się, że w czepku rodzony. Astrologia właśnie pomaga, żeby ułatwić zrozumienie nie tyle siebie, co tej przestrzeni, która jest przed nami, w którą wchodzimy, którą budujemy, którą organizujemy. Do tego przede wszystkim jest potrzebna godzina. Na pewno niektórzy się zastanawiają, ale ja nie mam, albo są jakieś historie. To nie jest tak. Większość nas, zapisy są w urzędach stanu cywilnego i tam, gdzie odbieramy metrykę dokładnie i tam jest podany czas. Są lata, w których dosyć robiono to na zasadzie fałszywej, jak była zmiana, to wtedy pielęgniarek, to wtedy wpisywano godzinę i wszystkie dzieci mają godzinę, przypuśćmy tam 14, następne dzieci mają tam 18, potem następne mają tam 21 i tak po kolei. Ale można się zorientować już po tym, skąd się bierze ta godzina. Ja też bardzo często biorę pod uwagę jeszcze wiele rzeczy, które już z osobą ustalam personalnie, ze względu na to, że jest mi tak łatwiej, ponieważ w kosmogramie widać wszystko, ale pewnych rzeczy nie. I nie ma takiego astrologa, który by zapewnił osobie, która słucha o sobie, jaka jest linia genetyczna. I ta linia genetyczna dla mnie stanowi jakby problem numer 1 w całej tutaj mojej interpretacji. Ze względu na to, że sam wiem i sam bardzo dokładnie spenetrowałem swój jakby kosmogram i nie tylko. Także moja uczennica Maria tutaj bardzo dokładnie, ponieważ mogła sięgnąć nawet do 6 pokoleń wstecz, to jest okres dosyć duży, ale najważniejsze były te okresy, przypuśćmy, jej dziadków, jej pradziadków, jej prapradziadków. No to jest już okres bardzo poważny i tam godziny były. To oczywiście jest tereny zaboru rosyjskiego. Nie wiem dlaczego akurat Rosjanie mają te dane, ale i nie wiem, jakie w zaborze niemieckim, tutaj pruskim czy austriackim, tego nie wiem aż tak dokładnie, chociaż miałem kiedyś przyjemność referowania kosmogramu z daty austriackiego, z jakiegoś okresu. Można się zorientować oczywiście jeżeli ma się kosmogram, te zasady oczywiście widać, ale
Jeżeli macie pełną gamę albo wachlarz, komputer, kiedy ma się ten pełen wachlarz przodków, wtedy jest dużo łatwiej nam skonfrontować to z rzeczywistością. Jaką? Prosto. Ze względu na to, że zawsze nas interesuje szczegół, jacy jesteśmy. Ten szczegół jest bardzo istotny, dlatego że wówczas możemy porównać się w jakichś historiach do przodków. W moich odkryciach ja jestem bardzo podobny do mojej babci z mamy strony, brata. Jestem tak podobny, że nawet charakter pisma mam tak szalenie identyczny nieomalże. I jestem z tego bardzo szczęśliwy, dlatego że był wykładowcą, był matematykiem, był umysłem bardzo ścisłym, aż za ścisłym, bo to się dla niego źle skończyło, ponieważ były czasy niepewne i były dziwne czasy, pierwsza wojna, druga wojna światowa, ale to jednak poprowadziło jego do jakiegoś sukcesu i ja też w gruncie rzeczy, jeżeli się przyglądam pewnym działaniom, jeżeli przyglądam się pewnym historiom, jestem właściwie bardzo podobny. Bardzo mam wiele cech tego akurat mojego wujko-dziadka i czy jest to dobre, czy też nie, jakie mam zapewnienie? No mam zapewnienie to astrologiczne przede wszystkim, bo możemy sobie domniemywać i bardzo często jest tak, to jest bardzo niebezpieczne, kiedy utożsamiamy się z jakąś postacią, a już najbardziej, kiedy jest to postać fikcyjna, albo przypuśćmy, jest to postać, którą znamy, ale przypuśćmy z filmu, czy z literatury, czy chcemy być podobni do jakiegoś aktora i go naśladujemy. To już jest wtedy dualizm, który jest myślowy, który już zalicza się właściwie do pewnych historii, no co tu ukrywać, ale psychiatrycznych i medycznych. A tu, w tej astrologii naszej, możemy odczytać, skąd jesteśmy i nadchodzimy. Chociaż w mojej praktyce spotkałem się 2 razy z takim przypadkiem, że miałem wielkie kłopoty co do wybrania, do kogo jesteś podobny. Dlaczego? Dlatego, że te 2 osoby, do które porównywałem, miały bardzo podobne kosmogramy. Mało tego, wykonywały te same czynności w swoim życiu. Obaj byli oficerami, obaj byli w wojsku, obaj byli zawodowymi, obaj byli żołnierzami i obaj mieli te same, prawie identyczne daty, ten sam rok i ten sam miesiąc i tylko dniami się różniły. No więc, a człowiek, któremu referowałem, też był żołnierzem, ale pomiędzy, bo można by było powiedzieć, że jest to rodzina wojskowych. Pomiędzy akurat rodzice nie byli i akurat tylko te 2 osoby wybrałem, było to z taty strony i mamy. I faktycznie tutaj nałożyły się te 2 postacie w jedno. I to jest najciekawsze, że właśnie to jest potrzebne nam, żebyśmy mogli oprzeć nie tyle na kosmogramie, co jest bardzo ważne na tym kosmogramie. Przypuśćmy tego patrona naszego duchowego, przypuśćmy apostoła, który referuje, ale oprócz tego jeszcze mamy właśnie te postacie takie jeszcze piękniejsze, czyli naszych przodków. I tutaj
ja miałem problem i dosyć potężny, ale rozwiązał się przy pomocy rodziny i skierowano na dobre tory, już poza moją jurysdykcją interpretacyjną. I to jest bardzo ważne, żeby nie wchodzić w jakąś formę też lekkiego przesady. Bardzo często niektórzy uważają, że astrolodzy żyją zgodnie z pewnymi działaniami planetarnymi. To nie jest taka prawda. Przynajmniej ja nie. Ja rzadko kiedy sprawdzam kosmogram. Rzadko kiedy wydarzenia niektóre tak, ale które prowokuje. Ja też jestem człowiekiem dosyć wygodnym. Dlaczego? Dlatego, że staram się słuchać kosmosu, a nie interpretować ten kosmos, który idzie i który ja chcę wymusić od kosmosu albo nadinterpretacji. Na czym polega słuchanie kosmosu? Los przyniesie albo czas przyniesie. No, te osoby, które mnie śledzą, ja już to będę powtarzał 1000 razy, chociażby z offsetką, chociażby z działaniami. Dzisiaj się spotkałem z koleżanką i będziemy robić filmy, ale okazuje się, że prawdopodobnie nie będziemy robić filmów dla offsetki, to będziemy robić filmy zupełnie inne, bardzo podobne do tych, które ja tutaj robię, te krajoznawcze, po danym terenie, w którym się znajduję. Akurat najczęściej robię tutaj po mieście Łodzi, czy po Warszawie, czy po Zakopanem, dokładnie rok temu. I tutaj właśnie te działania, te zabawy możemy sobie przenieść do jakiejś takiej swojej kolekcji, która ta kolekcja będzie poszerzać naszą świadomość, naszą obiektywność, bo też chodzi o to, że prawdopodobnie będziemy szli tą drogą, która będzie pokazywać nam, w jaki sposób mamy realizować swoje wizje, idąc na przykład ulicą i co nam, o czym niesie ta świadomość. W Łodzi akurat jest rewitalizacja tego miasta i dosyć interesujące są miejsca, zaczynają być interesujące, zresztą tak jak w Warszawie, Praga i tutaj wokół fabryki trzcin. Także to jest też, a ja zresztą tam się wychowywałem jako młode dziecko. I bardzo bym chciał wrócić do tych opowieści, historii, działań i też wolałbym jednak chyba to zrobić filmowo, dlatego że w tym momencie, no tutaj trochę zdradzę, należę do tej grupy najstarszych warszawiaków i jest ta moja rodzina tutaj wymieniona. I będę starał się z tą rodziną skontaktować i porozmawiać też o tym wszystkim, jak zbudować to, bo ktoś powie, no ale pan się chwali. Nie chwalę się, tylko zmuszam ciebie do penetracji swojego zaplecza, które masz i zawsze coś ciekawego tam odnajdziesz, nawet jeżeli dzisiaj spotkałem taką dziewczynę i żeśmy rozmawiali o SWOS. Akurat ja powiedziałem, że to nie wiem dlaczego taka okoliczność wypadła, że wróciłem do tego tematu SWOS, czyli Fundusz Odbudowy Warszawy, na który żeśmy wszyscy płacili jako Polacy podatek taki. Był kiedyś. Nie chciałbym, żeby dzisiaj też takie coś powstało, albo dzisiaj już mamy coraz więcej przyjemności deklarowania finansowego, bo za psa, niedługo za powietrze, niedługo za coś. Na Rytkini była taka inicjatywa przez pewien okres, że kazano im płacić za świeże powietrze.
Ale już płacimy za wodę, płacimy za śmieci i płacimy zgodnie z wodą i ze śmieciami. Nie wiem, co mają wspólnego woda do śmieci, no nie rozumiem tego, ale w założeniu nie do licznika, nie do czegoś, tylko też do kosztów. To jest takie troszeczkę płaskie dla mnie. No ja troszeczkę nie rozumiem tego wszystkiego, bo dla mnie śmieci jest to bogactwo i gdybyśmy dobrze je przesortowali, dobrze co robimy, ale to ci panowie, którzy przyjeżdżają, biorą i wrzucają do jednego kotła. I wątpię, żeby był recykling tych rzeczy, ponieważ takie maszyny, i oczywiście, że istnieją w świecie, ale nie wiem, czy istnieje taka maszyna w tym mieście, czy jakimkolwiek mieście w Polsce do recyklingu, wątpię. Zresztą o tym będziemy też rozmawiać z Tadeuszem, bo to jest bardzo ciekawy temat, chociażby no dzisiaj to mało spotykany, ale skup butelek, skup papieru, skup tworzyw sztucznych, czy jeszcze inne, które są szkło, zawsze szkłem. Nie wiem, czy pamiętacie mleko w butelkach, do którego bardzo bym chciał wrócić. Bardzo bym chciał wrócić do butelek, bardzo bym chciał wrócić do śmietany w butelce, do jogurtu w butelce i do tych wszystkich wspaniałych rzeczy w butelce, chociażby wody mineralnej w butelce i kaucja za tą butelkę i oddawanie tej butelki. Bardzo chętnie bym to robił, ze względu na to, że szkło to szkło, a tworzywo to tworzywo. I teraz bierzemy to pod uwagę, kiedy dzisiaj właściwie jest to no takie troszeczkę dziwne. I teraz to z czym się łączy? Łączy się z tym, że zapominamy o pewnej historii, która była dobra, w której żyliśmy od set lat, bo jednak co tu ukrywać, ale były kanki, tak, takie metalowe, one były emaliowane w środku, czyli właściwie emalia była proszkowa, to rodzaj porcelany czy czegoś podobnego, to zresztą można było uderzyć młotkiem i ona odpadła, dawała pewien rodzaj takiego szkliwa i separacji od innych tworzyw. I w takich garkach gotowały nasze babcie, mamy. No oczywiście, że były jeszcze wcześniej miedziane, czy jeszcze jakieś inne stalowe. No nie będę odbierał. Stalowe, czy jeszcze inne patelnie, chociażby tak zwane cygańskie, które Cyganie wyrabiali je. I to wszystko stanowiło jakby naszą podstawę. Teraz ktoś powie, no tak, ale proszę pana, co ma wspólnego do tego? No nic nie ma wspólnego, jeżeli nie znasz astrologii, to nie zorientujesz się, o co chodzi. A jeżeli jesteś astrologiem, który dopiero rozpoczyna, no to muszę ci powiedzieć, że spójrz na dół. Z znaku koziorożca spójrz na dół, co masz za znak. I wtedy dowiesz się, że to jest znak, który najbardziej lubi gotować, który lubi i bez tego znaku ten koziorożec by nic nie znaczył, bo to, co zjesz, to na czym się posługujesz, jakie masz korzenie, jaki masz dom, takim jesteś. I teraz, żeby zrozumieć koziorożca, trzeba zrozumieć ten dom na dole i go obejrzeć z każdej strony. Mało tego, jeżeli już tak bardzo chcemy, to musimy jeszcze spojrzeć na prawo i na lewo. I musimy spojrzeć, dlaczego zachowujemy się w ten sposób, a nie inny, jako koziorożec, jakie mamy atrybuty, dlaczego tam planety znajdujące się, do czego służą, i po drugiej stronie mamy, w jaki sposób my na przykład eksponujemy siebie, tak? Czyli
naszych partnerów, nasze partnerki, obojętnie czy to kobieta, czy mężczyzna, bo kobieta partnerów poszukuje, a my mężczyźni partnerki. I szukamy z tych partnerek, wybieramy sobie jakieś tam grono z tego haremu naszego dziewczyn, że potem jak przychodzi jakiś wiek, to pamiętasz, była ta Tereska, a potem pamiętasz, była ta Iwonka, a potem pamiętasz, była ta Kasia, a jeszcze jest taka piosenka, tam Kasia była taka, a ta miała takie, a ta miała takie. I to jest aktualne. Każdy miał jakieś doświadczenia i każdy miał, i to był ten zasób. Oczywiście wynikający z kwadratury. I kwadratura też buduje nam taką niechęć też do tego wszystkiego, co zrobiliśmy, bo czasami bardzo żałujemy, że to nasze życie przeszło, ale nie w ten sposób, który byśmy chcieli, to żywiołowe życie, piękne życie. No niektórzy, mam takiego kolegę, żeśmy się śmiali razem z moim następnym kolegą, że on to tylko raz poznał i już zakopał się do końca. No, mając chyba 19 lat, urodziła im się córa. No i potem on skończył studia, potem ona też skończyła studia, mając malutkie dziecko, rodzice jedni i drudzy wychowywali. Nie, oni obecnie mieszkają gdzieś daleko, bo poza Polską, ale faktem jest, dopiero syn przyszedł w odpowiednim momencie, kiedy już oni byli dorośli i pomiędzy siostrą a bratem jest dosyć spora różnica. My mówimy, to jest to dziecko z pierwszego razu, ale są szczęśliwym małżeństwem do tej pory, żyją sobie doskonale, funkcjonują. Na pewno Bogusia, kiedy będzie oglądać to się będzie cieszyć, a Paweł na pewno nie będzie, powie, no proszę, są umieszczone w Ryszarda Panteonie opowieści. A przecież o to chodzi, żeby właśnie te rzeczy umieć je zrealizować i patrzeć na to nasze środowisko, na tych naszych przyjaciół, jak oni postępowali, czy jak dalece poszli do tego i czasami trzeba pokazać młodym ludziom, w jaki sposób realizować swoje plany, bo są czasy ciężkie. Zresztą żyjemy w tych czasach apokalipsy, można by tak nazwać, zresztą każde ostatnie lata zmiany epoki, czy czegokolwiek, jak był 2000 rok, żeśmy się denerwowali w tym 98, 99, no i przyszliśmy do tego zamknięcia tysięcznego i też były, a potem jak przychodzą jakieś takie liczby, które są katastroficzne, to też przychodzimy jak boimy się 13, boimy się 12, tam boimy się wielu rzeczy, astrolodzy się przede wszystkim boją 12 domu, ale także i 6 się boją i mają fobii, jest bardzo dużo w astrologii, dlatego, że każda z planet ma swoje uzasadnienie i zagadnienie, chociażby władca współczesny Saturn też nie jest planetą zbyt idealną, a potrafiącą zrobić naprawdę potężne kuku. Jeżeli nie znamy egzaminu swojego życia, wtedy nam ukróci i zrobi nam to, że zostajemy po prostu żebrakami nadziei, tak? I to jest najgorsza rzecz, jaka może się stać, czyli mogliśmy, ale nie zrobiliśmy, albo nie douczyliśmy się, albo jeszcze coś i potem rezygnujemy, idziemy już swoją drogą, ale ta droga już wtedy jest mniej więcej taka, jakbyśmy jechali na rowerze, ale tylko na szprychach, więc czasami się udaje poruszać gdzieś tam w jakimś terenie, ale na ogół jest to tylko próba i usiłowania zdobycia nowych perspektyw, ponieważ jeżeli nam się powinie noga w późniejszym okresie, czy pod koniec studiów, czy pod koniec naszej kariery jakiejś zawodowej, wtedy nie jest tak prosto wrócić do tego wszystkiego, dlatego też ten koziorożec jest tak szalenie ważny. I tak samo są ważne te pod spodem, te wszystkie, ten jeden znak, który pokazuje nam, ale który też ma w pewnym sensie humory też, ponieważ on jak najszybciej, ale całe szczęście, że on progresywnie buduje ten sam system, który buduje Saturn na górze i one idą zespół.
I to jest najważniejsze, że ten wespół w pewnym sensie jest obciążeniem, a w pewnym sensie jest radością. Jest radością taką, że jeżeli go pokonamy, to pokonanie da nam świadomość zwycięstwa. A zwycięstwo jest najważniejszą rzeczą. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, tak poza wszystkim, że jest taka siostra, ja już o tym wspominałem, która jest taki filmik nawet, zajęła się astrologią i zrobiła z Chrystusa koziorożca, co jest zupełnie niemożliwą popowierzem. Nie garbił się, nie był szczupłym człowiekiem, raczej był dosyć potężny. Na pewno niektórzy się zapytają, no ale skąd Pan wie? No jak to skąd wiem? Listy do Nikodema, tak? Pana Dobraczyńskiego, proszę przeczytać. I to jest właśnie opis Chrystusa, który był i rzymskiego oficera, który przeszedł na chrześcijaństwo. Czyli była to postać, która była nietuzinkowa, która była charyzmatyczna, co już mówimy, charyzmatyczna. Mówimy o tym, że był dosyć potężny. Wiemy, jaki kolor miał włosów, oczywiście ja tutaj nie będę zdradzał, bo to nie o to chodzi. Wiemy, że jakie miał oczy. Wiemy o tym, jak postępował. Wiemy mniej więcej, kiedy się urodził, ponieważ tutaj przyglądamy się. Mniej więcej wiemy, co potrafił, jak też zdefiniować, ponieważ ten znak, który reprezentuje Chrystus, czy Joszua, jest bardzo charakterystyczne i absolutnie nie pasuje to do tego znaku, ale już oparła się, proszę, słyszałem tę interpretację. Nie chcę na ten temat rozmawiać, zresztą mam nadzieję, że stworzę taki film, tylko jeszcze nie teraz, musi być troszeczkę cieplej. Stanę przy sztalugach i będę malował mandalę naszego Chrystusa, Zbawiciela, jedynego człowieka na ziemi, tak napisał profesor Leszek Weres, moc szła w swoim eseju. I to jest właśnie to, co jest bardzo istotne, że musimy zbudować sobie właśnie tą przestrzeń, która jest w naszej wyobraźni na początku naszego życia, kiedy jesteśmy młodymi ludźmi i potem konsekwentnie iść tą drogą właśnie saturniczną, która daje nam przeszkody, daje nam bardzo ciężkie bariery. Ja jestem zaskoczony swoim działaniem, ponieważ kiedy właściwie odszedłem od fotografii, którą w pewnym momencie odszedłem od hodowli, odszedłem od wielu rzeczy, a powracają i ciągle jestem i dzisiaj już, no nie mówię, że jestem u schyłku życia, bo to nie za bardzo wiem, kiedy ono się zakończy, bo nie jestem Hindusem i nie pobiegnę do biblioteki liści palmowych, żeby sprawdzić, jak długo jeszcze będę funkcjonował na tej ziemi, a zresztą nawet nie mam zamiaru, ale to, co chcę zrobić, to chcę zrobić i łączę, o dziwo, te wszystkie moje dziwne rzeczy, tak czasami tak. Wczoraj rozmawiałem z młodym człowiekiem i rozmawialiśmy o wielu rzeczach i nagle, dlaczego? Dlatego, że on ma bardzo podobny kosmogram do mnie i zresztą bardzo ładnie odczytywał mnie i czytał mnie w tej swojej interpretacji, co mnie bardzo ucieszyło, ponieważ nie jest moim uczniem, tylko słucha, gdzieś tam chodzi, gdzieś tam i nie studiuje tej astrologii, co raczej penetruje i już tak wiele wie i to jest chyba najwspanialsza rzecz, że właśnie nie chodząc do szkoły, nie ucząc się, posługuje się tą astrologią. To jest najpiękniejsze, bo tak jak filolodzy na przykład nigdy nie muszą znać żadnych liczb, nie muszą znać rachunku prawdopodobieństwa, ani jakiegoś różniczkowego, znaczy znają oczywiście, bo muszą zdać maturę. Jeżeli w ogóle na maturę wróci matematyka i te wszystkie działania będą działaniami podstawowymi, to musi być. Ale potem w życiu, kiedy on zostanie filologiem, to tylko
cyfry są mu potrzebne albo przy wierszu do taktowania, tak, i zliczenia, albo na przykład po to, żeby zobaczyć, na której stronie jest dany werset, który potrzebuje do interpretacji, czy tam do przeczytania, czy do zakwalifikowania. No więc żadnych cyfr nie będzie korzystał, no chyba że ustawia te czcionki, to wszystko, to wtedy faktycznie tam musi jakieś wyliczenia zrobić, ale to są w założeniu, tak podejrzewam, że bardzo monotonne rzeczy. Ale jednak te cyfry się bardzo liczą i bardzo się liczy to wszystko, to co umiemy zrobić na każdym poziomie. Akurat tak się stało, że ja, nie to, że muszę powiedzieć, że matematyków miałem miernych, nie, to nie jest prawda, ale program był mierny, szkolny i ja akurat do tego przedmiotu nigdy jakoś tak nie przywarłem i żałuję, bo w gruncie rzeczy, gdybym poszedł drogą mojego szalonego wujka, to dzisiaj może bym był matematykiem, tak jak jeden z moich tutaj znajomych, właśnie tutaj z YouTube'a, któremu tam coś powiedziałem i sam zresztą napisał potem, że spadłem z fotela, a ja tylko z kilku rzeczy od razu, które on powiedział, zrobiłem sobie kosmogram i zorientowałem się, jaki to jest znak, jaki to jest ten. Tylko z kilku opisów. To nazywam to archeoastrologią, gdzie możemy znać tylko jedną planetę, albo też pewną wypowiedź słów, czy pewne zagadnienia, które są pieczęcią jakby danego znaku. Jest sporo takich rzeczy, no tak jak właśnie u Chrystusa, czy tak jak właśnie u koziorożca, które bardzo łatwo rozpoznać, dlatego że ten koziorożec jest bardzo twardy, statutowy, w pewnych momentach on się irytuje, kiedy na przykład mu się zmieni wagoniki, które są, ponieważ wagonik ten następuje po tym wagoniku, a ten wagonik jest następny, a potem na końcu jest jakaś restauracyjny, czy wars wita was i nas. No więc jeżeli mu przerobimy ten wars zaraz za lokomotywą, to dostanie apopleksji, bo on chce przejść wszystkie wagony i dopiero wtedy zjeść tą, przypuśćmy, ten posiłek po pewnym wysiłku, a nie najpierw się najeść i potem przejść przez, na przykład, który jest od razu za lokomotywą, następnym wagonem jest na przykład wagon sypialny. To zupełnie do koziorożca nie pasuje, on się z tym nie godzi, on sobie ustawi w odpowiedni sposób to życie w tych galopujących wagonikach i każdy po kolei będzie reprezentował jakąś czynność, która z tych czynności jest jemu wskazana i pasuje do jego dekalogu życia, nazwijmy to tak. I to na tym kończę, już nie chcę dalej gaworzyć, bo jak rozgaworzę się, to nie będzie końca. Rana Państwo będą zmuszeni iść z podkrążonymi jak sowy oczami. I to też jest w pewnym sensie atrybutem, czy koziorożca trudno powiedzieć, ale w pewnym sensie też tych iluminatów, którzy właśnie mają to godło za swoje i którzy właśnie też z tego czerpią ogromne wiadomości, ponieważ właśnie ten przedmiot, jaki ja reprezentuję, czy królewską wiedzę, oni uważają to za naczelny i jest to po prostu przy tej kątownicy i suwnicy i tam jeszcze kielni czy nie kielni, jest to ten moment właśnie, kiedy w astrologii są to bardzo potrzebne rzeczy, dzisiaj już wypełnia to i robi to komputer, ale kiedyś oczywiście, że tak i trzeba było samemu to budować. Robiąc to, nazwijmy tak, dzisiaj byśmy nazwali to ręcznie, matematycznie, dlatego też astrologię zaliczamy do dziedzin ścisłych, a ja już reprezentuję tą humanistyczną, która jest dużo piękniejsza, bo jest dużo większa, jest dopasowana niż ta matematyczna, sucha i
właśnie w 10 stopniu koziorożca na przykład występuje jakieś coś tam. Ja wolę jednak tymi dładami, a nie stopniami iść i tutaj kwalifikacje, chociaż trzeba przyznać, że Jan Skarża-Dzierżbicki w astrologii, w tej książce Astrologia na każdy dzień, zrobił to genialnie, a nie znał dat, ale znał świetnie astrologię i właśnie tą astrologię archetypową, bo jest to archetyp nad archetypami. Jeżeli tutaj robi się na każdy dzień pewną historię i kiedy się czyta to po kolei, w pewnym momencie zgodnie z jakimś tam kalendarzem, okazuje się, że jeszcze działa. A z którego to roku jest, to już ma ponad 100 lat. I to jest fantastyczne, że właśnie takie rzeczy, tak zresztą w przyszłości Homo Zodiacus też jest taką księgą nieskończoności naszej, bo jeżeli ją czytamy co 2, 3, 4 lata, a najlepiej co 7 lat, wtedy otwieramy zupełnie inne przestrzenie. I na tym polega właśnie koziorożec, że on z każdym rokiem, z każdym 7-letnim cyklem pokazuje nam zupełnie inne możliwości, które mamy. Już nie skaczemy, ale filozofujemy. W moim oto wydaniu. Do zobaczenia i z Bogiem. No, następnego razu, nie mówię do jutra, bo wczoraj nie zrobiłem tego. Chociaż niby po 31 i 1 zrobiłem filmy, potem następne, a teraz mają Państwo następne. Z Bogiem.